na wszystkich wystawach wszystkim chce się dotykać do patchworków. My prosimy nie dotykać patchworków, ale każdy chciałby dotknąć i poczuć jeszcze jednym zmysłem. Nazywam się Anna Sławińska. Zawodowo to jestem na emeryturze, a hobbystycznie zajmuję się szyciem patchworków i tkanin artystycznych. Robię to od ponad 40 lat i zawsze to był taki, powiedziałabym, że drugi tor mojego życia. Pierwszy koncentrował się na tym, że byłam żoną, matką, miałam różne funkcje społeczne. Jestem z wykształcenia inżynierem sanitarnym, więc pracowałam na przykład na budowie w Bełchatowie, w biurze projektów, w różnych miejscach. Ale oprócz tego życia, które ma każdy z nas, to ja miałam jeszcze takie drugie, które polegało na moim hobby. To hobby do dzisiaj jest tak, że ja szycie patchworków traktuję jako nagrodę za wykonanie różnych domowych obowiązków. Zmieniłam niedawno to, że jak rano wstaję, to najpierw idę do pracowni i zajmuję się patchworkami, a potem różnymi innymi domowymi sprawami, ale to stało się dosłownie jakieś 2 miesiące temu, a wcześniej robiłam sobie nagrodę. Już wszystko załatwiłam, teraz mogę iść poszyć. Może zacznijmy od elementu tego, który jest związany z 2 torami życia, o których mówiłaś. Ta praca, którą wykonujesz artystyczna, to był drugi tor życia. Który tor był prawdziwszy, jak ty byś oceniła? Ja myślę, że oba tory były prawdziwe i w różnych okresach mojego życia dominował albo jeden, albo drugi. Gdy byłam młodą kobietą, pracowałam jako inżynier na budowie czy w biurze projektów. Potem prowadziłam firmę i wszystkim swoim pracom oddawałam się właściwie bez reszty. Moje hobby, szycie patchworków, a wcześniej jeszcze ja bardzo dużo robiłam szydełkiem na drutach, projektowałam swetry. I to hobby było takie wieczorne, takie po obowiązkach, po pracy i ono dopełniało moje zawodowe życie i sprawiało mi bardzo dużo frajdy. Moja praca inżyniera polegała na inaczej powiem, ja nie miałam niestety do czynienia z końcowym efektem mojej pracy. Nie mogłam dotknąć jej, poczuć jakoś zmysłami, podczas gdy ta część związana z hobby dawała mi taką przyjemność, że miałam taką czułam taką stwórczą moc, która polegała na tym, że coś szyłam, coś robiłam na drutach i to powstawało i stawało się bardzo pięknym przedmiotem, takim, który cieszył oko, w odróżnieniu od pracy zawodowej, gdzie nie zawsze miałam taki efekt. Później, gdy przeszłam już na emeryturę i patchworki wchłonęły mnie całkowicie, nie zajmowałam się już inną pracą zawodową, no to stało się to treścią mojego życia. Ja bardzo lubię pracować, ja lubię szyć te patchworki, poświęcałam zawsze temu dużo czasu, czasem nawet zapominając o odpoczynku. A w twojej ocenie, czy inżynieria i patchwork, czy to są 2 różne sposoby myślenia, czy jeden i ten sam?
Na pewno bardzo zbliżone. Czy takie pokrywające się dokładnie? No pewnie trochę nie. Trzeba mieć w sobie odrobinę zmysłu jakiegoś takiego artystycznego, tak to nazwijmy górnolotnie, żeby te patchworki powstawały, ale z całą pewnością przydawała mi się wiedza taka wyniesiona ze studiów technicznych i to, że zostałam nauczona systematyczności, takiej konsekwencji w dążeniu do celu, krok po kroczku. Tego nauczyłam się w szkole, na Politechnice, że żeby osiągnąć jakiś efekt, to jest to suma małych kroków i suma kroków wielu osób rozłożonych w czasie. To pomogło mi potem w szyciu patchworków. Również precyzja, dokładność, która jest wymagana, zwłaszcza w tradycyjnym patchworku. Ja lubię ten bardziej taki artystyczny nurt i tam już może niekoniecznie, tam mogę sobie pozwolić na więcej swobody, ale znowu organizacja pracy, sam proces tworzenia, panowanie nad tym procesem z całą pewnością pomogły mi doświadczenia wyniesione na przykład z budowy. Ja byłam szefem przygotowania produkcji na budowie w Bełchatowie i nauczyłam się, że przygotowanie całego procesu jest niezwykle ważne. Także zazębiają się te dwa nurty, są nierozłączne. Mówiłaś też, że niedawno zmieniłaś kolejność dnia, że najpierw pracownia, potem reszta i to się odbyło po prawie 40 latach, o ile pamiętam. Czemu przestała wystarczać ta pracownia na koniec? Czemu taka zmiana nastąpiła? Wiesz, to wynika chyba również z tego, że gorzej mi się teraz pracuje wieczorami. Kiedyś lubiłam siedzieć po nocach, właściwie nie miałam innego wyjścia, bo zajmowałam się patchworkami, gdy już przyszłam z pracy, przygotowałam obiad, sprzątnęłam ze stołu, na którym rozstawiałam maszynę do szycia i moja praca przeciągała się do późnych godzin nocnych. A w tej chwili ciężej mi się pracuje wieczorami, jakoś się przestawiło mi w życiu, wolę do pracy poranne godziny i staram się już po 19 nie siadać do maszyny, odpoczywać, trochę zadbać o higienę swojego życia i swojej pracy, bo ja zapominam się czasem, jak za szyję się po prostu tak wciąga mnie to szycie, że czas płynie, nie chce się wydłużać, płynie brutalnie i ciągle tak samo, a ja siedzę przy tej maszynie. Moja mama była krawcową i to taką krawcową, która szyła na miarę klientkom. Przychodziły do nas panie, ona szyła im sukienki, płaszcze, palta, różne różniste rzeczy. I ja wychowywałam się w domu krawcowej. Maszyna, tkaniny, nożyczki, krojenie, maszyna do szycia. To była moja codzienność. Ja wcześniej umiałam szyć na maszynie, na starej maszynie Zingera na pedały, niż poszłam do szkoły. Nauczyłam się wcześniej szyć, niż pisać i czytać. Więc że zaczęłam szyć, a zaczęłam szyć jako małe dziecko ubrania dla lalek, a potem szyłam sobie ubrania, bo moja mama krawcowa nie miała dla mnie czasu, więc nie było wyjścia. Na podstawie burt szyłam sobie i swoim koleżankom. Już w liceum zaczęłam szyć. I początkowo to były właśnie ubrania, to były czasy różnych niedostatków sklepowych, więc ubierałam się sama, czasem z pomocą mamy, jak coś było trudniejszego, a potem druga jeszcze sprawa, ja bardzo dużo robiłam na drutach i szydełkiem.
To by było takie hobby, które pozwalało tak na chwilkę siąść sobie wieczorem, żeby odpocząć i wziąć te druty, bo szycie wymagało już większego zachodu. Trzeba było rozstawić maszynę, sprzątnąć wcześniej po kolacji albo po obiedzie, rozstawić maszynę do szycia, potem sprzątnąć maszynę, bo przychodziła pora kolacji i to było już większe zamieszanie, a drut to tak szybciutko. Pierwsze patchworki uszyłam mniej więcej jakieś 40 lat temu. To były takie nieśmiałe próby. Pamiętam wizytę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, gdzie był wtedy sklep i były sprzedawane prawdziwe patchworki. Zaprowadziła mnie tam moja starsza siostra. Ja się tym po prostu zachwyciłam. Wiedziałam, że ja coś takiego bardzo bym chciała mieć. I tak kroczek po kroczku, od łatwych i mniejszych rzeczy do większych i skomplikowanych stałam się quilterką. Quilterka to jest taka nazwa, która u nas w Polsce jest mało spotykana, ale pochodzi od angielskiego quilting, pikowanie, i na świecie nazwa quilterka jest bardzo powszechna. U nas w Polsce powoli ona wchodzi. W pracowni mówiłaś, że właściwie nauczyłaś się wcześniej szyć niż czytać. I co z tamtego domu, z tego domu krawcowej zostało na dzisiaj w rękach, w głowie? Jak to byś widziała? Wiesz co, to były bardzo fajne czasy. Ja wspominam ten czas jako taki bardzo intensywny czas bycia z moją mamą. Ja kręciłam się wokół niej. Moja mama była krawcową. Ja bardzo lubiłam to, co ona robi. Miałam do czynienia z pięknymi szmatkami, z żurnalami, jeszcze przedwojennymi żurnalami, z miłymi paniami, klientkami mojej mamy, które przychodziły do domu. Wszystko było takie ładne, było takie, pamiętam, że to mi się podobało, że nie myślałam oczywiście wtedy, jak byłam małą dziewczynką, że kiedyś będę zajmowała się szyciem patchworków czy patchworkowych ubrań. Nie spodziewałam się tego. Ja wtedy oczywiście, tak jak wszystkie dziewczynki, chciałam być albo nauczycielką, albo lekarzem. Już potem chciałam być biologiem. Potem się wszystko zmieniło, ale miłość do tych szmatek została. Ja pamiętam, że lubiłam je przekładać, lubiłam bobrować w pudełkach mojej mamy z różnymi akcesoriami krawieckimi i różnymi jeszcze przedwojennymi właśnie szmatkami, nićmi. Zawsze mnie to pociągało. Jesteś osobą, która jest aktywna też lokalnie, bo te osoby, które przedstawiamy w tym cyklu, to są zwykli, niezwykli osoby, które są tu, działają w tym miejscu. Ty masz to niezwykłe doświadczenie, że jesteś osobą tak naprawdę nie stąd, która tutaj się odnalazła. I to jest też taka nasza obserwacja, że właśnie ten krajobraz społeczny się bardzo zmienia, bo bardzo dużo osób właśnie albo emigruje z tej lokalnej społeczności, albo do niej przybywa. Jak ty się odnalazłaś, czy już w tej chwili traktujesz to miejsce jako swój dom, swoje miejsce? Jak odbył się ten proces transformacji u ciebie? Ja w ogóle Puszczę Kampinoską pamiętam, że poznawałam na wycieczkach. Należałam do koła PTTK numer 1 na Politechnice Warszawskiej i z tym, że właśnie kołem przyjeżdżaliśmy do Puszczy Kampinoskiej w różne jej rejony na takie niedzielne wyprawy. I już wtedy bardzo mi się tutaj podobało. Mnie zresztą zawsze ciągnęło do przyrody, do natury. No nie spodziewałam się, że po wielu latach ja będę przychodziła w te
same miejsca, bo pamiętam rezerwat Granice czy Palmiry z tamtych dawnych czasów, a teraz jestem tutaj, jeżdżę po tych okolicach rowerem, mieszkam tutaj, chodzę na spacer tuż pod Puszczę Kampinoską i taka pętla się zamknęła, zupełnie niespodziewana dla mnie. Ja znalazłam się tutaj za sprawą mojego męża, który jak poznaliśmy się, to zaprosił mnie do tego, żebym zaczęła razem z nimi mieszkać. To było 13 lat temu. Potem pobraliśmy się i ja bardzo szybko polubiłam to miejsce i polubiłam te okolice i czułam się właściwie tak jak u siebie. Czy mocno jestem zakorzeniona tutaj? Myślę, że to zakorzenianie stało się dzięki ludziom, których ja tutaj poznałam, nawet nie dzięki samej okolicy, nie dzięki krajobrazowi, a temu, że zaczęłam istnieć jakoś w społeczności lokalnej. To było dla mnie niezwykle istotne. Zaproszono mnie do tego, żebym poprowadziła kursy patchworkowe w Domu Kultury w Lesznie. Sporo tych kursów poprowadziłam. Nieszczęśliwie przydarzyło się tak, że w tym czasie przypadł czas na pandemię i z takich kursów, które się odbywały stacjonarnie w Domu Kultury, przenieśliśmy się do internetu. Moje koleżanki, które tutaj poznałam, były niezwykle dzielne, bo nauczyłyśmy się pracować za pomocą platformy internetowej. Ja nagrywałam filmy patchworkowe, one te filmy oglądały, a potem spotykałyśmy się chyba na Teamsie i prowadziłyśmy kursy patchworkowe. Ale dzięki temu ja zaistniałam, poznałam sporo osób i poczułam się tak pewniej, poczułam się taka osadzona w tym terenie. Tutaj te tkaniny są ułożone dosyć przypadkowo. Nie wybierałam miejsca, że żółte będzie tutaj, a niebieskie tu. Ja po prostu chciałam, żeby te kolory przechodziły jeden w drugi. A rzeczywiście na dole są takie tkaniny, które są niebawełniane, bo tu staram się, żeby to była taka klasyczna bawełna, taka jak jest najbardziej pożądana do patchworków. A tak od poziomu mniej więcej stołu zaczyna się inny rodzaj tkanin, takie jak na przykład używam ich do łaciaków, czyli jest mi wszystko jedno, czy to będzie lodynowy płaszcz, czy to będzie jerseyowa podkoszulka i jedno, co jest ważne, to kolor. Ja patrzę tylko na kolor, jeszcze tekstura też jest dosyć istotna, ale najważniejszy przy wyborze tkanin do łaciaków jest kolor. To jest taki właśnie nóż krążkowy, zamknięty i otwarty i kroi się w ten sposób tkaniny i to bardzo przyspiesza cały proces krojenia, dlatego że można kroić przez kilka warstw. Bardzo bym chciała mieć taką bardzo dużą maszynę, która nazywa się long arm, a która jest wielką ramą, na którą się naciąga patchworki, a maszyna na wózku jeździ w przód i w tył i można szyć nią wielkie wzory. Trochę nie mam miejsca na taką maszynę, ale to jest ciągle moje marzenia. Marzenia trzeba koniecznie mieć. Wspomniałaś, że przy łaciakach się liczy tylko kolor tak naprawdę, że czy to jerseyowa podkoszulka, czy jakiś materiał, z którego jest wykonany płaszcz, to wszystko jedno. Czy rzeczywiście wszystko jedno? Czy w tym ubraniu nie ma jednak czegoś, w tym ubraniu, które wykorzystujesz? Czy nie patrzysz w ten sposób, że zamieniasz byt jakiś, który miał kontakt z człowiekiem i poprzez to coś sobą prezentował na zewnątrz, nagle on staje się tylko formą estetyki, kolorem, który ty wykorzystujesz. To jest takie bardzo, bardzo duże przejście dla tego materiału, który podlega operacji twoich rąk. Rzeczywiście tak się dzieje, jak powiedziałeś, jak zacząłeś mi to pytanie zadawać i powiedziałeś słowo łaciaki, to mnie się od razu buzia uśmiechnęła, dlatego że ja bardzo lubię ten nurt w moim szyciu. On jest taki inny.
to szycie, ono spełnia pewien rodzaj czegoś, co zawsze we mnie było, żeby się różne rzeczy nie marnowały. Nie lubię w różnych aspektach mojego życia, żeby coś wyrzucać niepotrzebnie. Zawsze się zastanowię jeszcze, czy może się przyda. Czasem w aspekcie tkanin i różnych rzeczy, które mogą się przydawać do mojej twórczości, to jest dla mnie no, takie trudne, dlatego że trudno mi jest się rozstawać z tymi rzeczami. Na szczęście mam bardzo rozległy dom, w którym mieści się bardzo, bardzo dużo różnych tkanin i ubrań, które w przyszłości jeszcze wykorzystam do tego mojego szycia. Jest jeszcze taki drugi nurt w sprawie łaciaków. Ja jestem inżynierem sanitarnym od ochrony środowiska. W mojej specjalności jest usuwanie odpadów. Pamiętam wycieczkę taką, która była zorganizowana dla mojej grupy. Byliśmy na wysypisku śmieci. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Ja sobie nie zdawałam sprawy, jakie to ilości tych śmieci powstają. Mimo że tak naukowo to wiedziałam, jak do tego podejść, to jednak sama wizyta na wysypisku śmieci bardzo zmieniła moje podejście do starych ubrań niepotrzebnych już nikomu. Dzięki temu, że wykorzystuję te stare ubrania, mam wrażenie, że w tym moim patchworku zaszywam losy ludzi, którzy z nimi którzy w nich chodzili, którzy może trudno się rozstawali z nimi, nie mieli takiej łatwości w wyrzucaniu, dla których one mogły w ich życiu dużo znaczyć. To jest rzecz, o której myślę, ale ona też mnie nie przytłacza, bo właściwie sobie można wyobrazić, że cała historia wszystkich osób siedzi w tym jednym patchworku i to mogłoby być trudne. Więc nie myślę o tym w każdym momencie szycia tego. W pewnym momencie się skupiam na kształcie, na fakturze, na strukturze tego materiału, na kolorze, zapominając o tym, jak on powstawał i skąd się wziął. Ale oczywiście ma to dla mnie znaczenie i ma dla mnie znaczenie, że właściwie ze śmieci powstaje coś, co no, ja traktuję jak dzieło sztuki. Wspomniałaś też w kontekście tych łaciaków o tak zwanych tkaninach trumiennych, które są za ładne, żeby je pociąć. I teraz jaki proces za tym stoi? Bo z jednej strony no właściwie coś, co jest ładne, powinno być dodane do tego czegoś, co wykonujesz, bo też jest ładne. A tutaj nagle jest jakiś blok, który powoduje, że czegoś ładnego nie wykorzystam, bo co? Jaka jest przyczyna? Nie wykorzystam, bo właśnie żal pociąć. Już nie będę mogła sobie pogłaskać, nie będę mogła przełożyć z półeczki na półeczki. I ja przyznam, że ja nie mam dużo takich tkanin. Oczywiście ten zapas rośnie, bo coraz to kupię coś ładnego i niektóre z nich leżą już kilka lat na mojej półce, a ja no, może jak przyjdzie jakiś taki świetny pomysł, jak je wykorzystać, to nie będę miała oporów, żeby pociąć. Ale zawsze jak już coś wymyślę, to myślę sobie, a może jeszcze będę miała lepszy pomysł na to? No nie, to na razie jeszcze odłożę, niech sobie leżą. To jest, te tkaniny trumienne to jest takie określenie w moim środowisku, gdzie indziej chyba niespotykane, bo każdemu będzie się tkanina trumienna kojarzyć z wyłożeniem trumny na przykład, czy z całunem, a u nas to ma zupełnie inne konotacje. A tu jeszcze to jest łaciak, prawda? Tak, to jest łaciak. To jest łaciak, który jest wrzosowiskiem i on powstał jako resztka
niepotrzebne szmatki do innego patchworku, też łaciaka, który uszyłam dla mojej koleżanki. Ja zwykle przesadzam w cięciu i przygotowywaniu tkanin i tym razem było tak samo. Nacięłam tak dużo tych kawałeczków tkanin, że mogłabym uszyć 4 patchworki chyba, więc postanowiłam uszyć taki pejzaż z wrzosowiskiem. I tak powstał ten łaciak. Uratowałam te szmaty przed wyrzuceniem do kosza. Więc gdy szyję, to w zależności od etapu tego szycia też ja różnie się zachowuję, bo na przykład jak projektuję jakąś tkaninę, to ja potrzebuję absolutnego spokoju i ciszy i wyłączenia się do tego stopnia, że ja nawet nie słucham radia, nie wyłączam radio, bo ono mi przeszkadza. W momencie, kiedy mam już opracowaną koncepcję, mam powiedzmy powycinane jakieś kawałki, wiem jak je ułożyć i nie muszę już tak skupiać swojej uwagi tak bardzo na tym szyciu. Radio przychodzi i bardzo mi pomaga, lubię, żeby grało, ale kiedy znowu siadam do pikowania, to jest taka część szycia patchworku, które polega na połączeniu 3 warstw ze sobą i robi się to wyszywając różne wzory. I wymaga to znowu skupienia. To jest to szycie dodatkowo z turkotem maszyny, narzucającym taki rytm. To jest trochę jak medytacja i przyznam, że gdy moje myśli uciekają do tego, co mam ugotować na obiad, albo czy mąż nie zapomniał na zakupach o czymś tam, to zaraz robię jakąś skuchę, robię jakiś błąd i natychmiast moja praca znowu sprowadza mnie na to, żebym była tylko z nią i myślała tylko o niej. I jest to niesamowicie relaksujące, że mam taką możliwość, żeby zapomnieć o całej reszcie tej, która bywa różna. Zawsze interesowałam się sztuką, starałam się chodzić na wystawy, oglądać różnych artystów. A dlaczego akurat tych, a nie innych malarzy lubię? Niektórzy z nich po prostu malują tak, jakby to były wzory do szycia patchworków. Tak? Jest na przykład z Paulem Klee, czy z Sonią Delaunay, czy z Nowosielskim. Uszyłam kilka interpretacji Nowosielskiego. Ostatnio zachwyciłam się, to znaczy nie tak, zachwyciłam się już dawno, ale ostatnio uszyłam obraz Dwórnika, Tulipany. Tutaj mam tylko malutki fragment tego obrazu. To jest próbka, którą uszyłam przed całym obrazem. Obraz, ten patchwork wygląda naprawdę świetnie. Myślę, że to, że szyję kopie obrazów różnych artystów, wynika trochę z mojego lenistwa, no bo jak mam gotowy, fantastyczny obraz, co do którego nie mam żadnych wątpliwości, że będzie świetny w odbiorze, to dlaczego z tego nie skorzystać? Oczywiście to jest moja interpretacja, to są skróty różne takie, które na maszynie do szycia można zrobić, a naprawdę na obrazie tego nie ma, ale bardzo mnie interesuje to malowanie igłą. To jest coś, co niezwykle mnie pociąga. Obrazy są płaskie. Tutaj dochodzi ten jeden wymiar. Na początku nie wiedziałam, ale jednak zdałam sobie sprawę z tego, że dotyk i struktura patchworków jest niesamowicie istotna i ona odróżnia patchworki od malarstwa. Ale muszę powiedzieć, że jest coś takiego, że ja w bardzo wielu sytuacjach myślę sobie o tym, jak ja bym różne rzeczy uszyła. Nawet
Papier toaletowy potrafi być dla mnie inspiracją, bo papier toaletowy jest często wygniatany, takie wzorki ma. I nieraz już sobie myślałam, o, jaki świetny wzorek do wypikowania. I czasem sobie myślę, że tych miejsc, tych rzeczy, które są inspiracją do tworzenia patchworków, jest coraz więcej i to już myślałam sobie nieraz, czy to się nie zaczyna przeradzać w obsesję, bo ja na przykład bardzo lubię fotografować posadzki. Jak odwiedzam, nie wiem, pałace, kościoły, to fotografuję te posadzki, bo one mają taki ciekawy układ inspirujący do powstawania patchworków. Lubię fotografować włazy od kanalizacji. One są przepiękne, są bardzo często z herbami miast i też myślę sobie o tym, ja to może kiedyś przeniosę do szycia. Więc rzeczy, które mają wpływ na to, takich rzeczy, które ja oglądam, a one potem mają wpływ na to, co szyję, jest bardzo dużo i coraz więcej. Myślę, że cała twórczość jest taka trójwarstwowa. Tutaj o korzeniach, które są taką podstawą jakby pniu, który jest samym artystą i kronie drzewa, to w każdym kawałku tego, co robię, można to dostrzec. Ja zapomniałam, jak rozmawialiśmy o moich różnych patchworkach, różnych obrazach, zapomniałam o czymś takim, o takim patchworku, który uszyłam kiedyś, a który się nazywa Drzewo Życia. Byłam na kursie, na którym powstawało to Drzewo Życia, prowadziła go moja koleżanka. I pamiętam, jak ja się zastanawiałam wtedy nad każdym aspektem tego drzewa i jak to przedstawiało moje życie. Pamiętam również o tym, że na tym drzewie życia u mnie siedział ptak, a inny ptak odleciał. I ja to sobie zwizualizowałam sobie obecnego i poprzedniego męża. Dwóch panów, którzy mieli z tym drzewem mojego życia bardzo dużo wspólnego. Ale w ogóle lubię motyw drzew, ja chętnie go wykorzystuję, nawet zrobiłam taką serię patchworków, właściwie quiltów, bo tam nie ma małych kawałków zszywanych, jest tylko jeden kawałek wypikowany i to była seria, składająca się z 3 patchworków, nazwałam ją Drzewa Polskie i ta seria była inspirowana ludowymi haftami z różnych rejonów Polski. Haftem dolnośląskim, haftem żywieckim i haftem kujawskim. Bardzo lubię tę serię. Myślałam, że ona będzie większa, być może kiedyś do tego powrócę, jak dojdę do takiego momentu, że nie wiem, co ja mam uszyć, w co wątpię, no ale jeżeli dojdę, to na pewno rozwinę tę serię i wykorzystam jeszcze inne hafty z różnych rejonów Polski. Ja w ogóle lubię twórczość ludową. Bluzka, którą mam na sobie, też jest inspirowana haftem kaszubskim. To jest bluzka, którą uszyłam ręcznie i sama zaprojektowałam ten wzór na motywach haftu kaszubskiego. Wspomniałaś też o Jerzym Nowosielskim jako postaci, jako twórcy, który Cię inspiruje. I to jest o tyle ciekawe, że jest to twórca, który łączył zainteresowanie i sztuką ikon, i aktem. Tak naprawdę ten akt też był pewną formą postawienia ciała ludzkiego w sferze takiej jak ikona, czyli że on jest taki bardzo, bardzo boski. Powiedz mi, co czerpiesz właśnie z Nowosielskiego, który tak miał taką dużą rozpiętość, jeżeli chodzi o tematykę? Właściwie to przyznam, że nie zastanawiałam się nad tą rozpiętością Nowosielskiego, ale od bardzo dawna oglądam i z wielką przyjemnością, gdy tylko mogę i gdzie tylko mogę, to staram się oglądać twórczość Nowosielskiego.
Bodajże w zeszłym roku w Zachęcie była spora wystawa. Dla mnie obrazy Nowosielskiego to są właściwie takie jak gotowe wzory do szycia patchworków. Uszyłam kilka tych kopii obrazu, uszyłam architekturę cerkiewną, uszyłam taki obraz, który jest abstrakcją, a który był ilustracją do wierszy Wisławy Szymborskiej. Jak się potem okazało, bo poznałam panią, która napisała wielką biografię Nowosielskiego, kilkutomową. Jak się okazało, to ja grafik, który tę książkę ilustrował, pomylił obraz i zrobił lustrzane odbicie tego obrazu, a ja uszyłam według tej książki, czyli u mnie jest też pomyłka, jest lustrzane odbicie. Niemniej no, są te moje prace uszyte i z wielką dumą muszę powiedzieć, że w tej 5-tomowej biografii Nowosielskiego są moje 2 patchworki jako przykład tego, jaki wpływ miał Nowosielski na takie codzienne życie. Nigdy jakoś specjalnie nie interesowałam się astronomią, chociaż to był przedmiot w ogólniaku w 4. klasie, który bardzo mi się podobał, ale mnie się po prostu podoba, jak ten kosmos wygląda, jak on jest fotografowany. Podobają mi się pierścienie Saturna, uszyłam je kiedyś. Podobają mi się różne planety. Podoba mi się, jak zobaczyłam zdjęcie mgławicy trójlistnej koniczyny, to wiedziałam, że to w ogóle nie ma mowy, żebym ja tego nie uszyła. Czekałam tylko na sposób wycięcia 1000 kółeczek. Jak dostałam ploter, to zaraz powstała mgławica trójlistna koniczyna. Więc myślę, że to głównie z powodu urody, takiej przykuwającej uwagę, mnie zainteresowały te elementy kosmosu, a uszyłam tego rzeczywiście sporo. Czy te mgławice, które liczą miliony, są w odległościach milionów lat świetlnych, mają miliardy gwiazd. Ty też opowiadałaś o tym, że szyłaś kółeczko po kółeczku tygodniami. Jak to odczuwasz taką skalę właśnie, przełożenie na skalę tej swojej pracy? Ja byłam przytłoczona ilością, powiedzmy, mgławicy trójlistnej koniczyny, która nie wiem, czy to nie jest najlepszy patchwork, jaki ja uszyłam w życiu. Cieszę się, że on wisi w domu mojego syna i mogę go oglądać, że nie poszedł w świat. Nie uszyłabym. Ja zdjęcie mgławicy trójlistnej koniczyny widziałam już dawno. Bardzo mi się spodobało. Zachwyciło mnie po prostu grą kolorów, układem tych kolorów. Myślałam, że to jest piękna rzecz, chciałabym ją uszyć, ale nie miałam technicznych umiejętności, żeby to zrobić. Nie wyobrażałam sobie, żebym mogła setki obiektów niebieskich wyciąć, takie malusieńkie kółeczka. Jak to zrobić? Cała sprawa zmieniła się, gdy dostałam ploter i mogłam te kółeczka po prostu wyciąć przy pomocy plotera. Inaczej bym nie zebrała się w ogóle do szycia tej mgławicy. To była gigantyczna robota. Mąż mi zrobił specjalną konstrukcję do podtrzymywania części tego patchworku. Patchwork ma wymiary 2,20 na 1,60 m. Jest uszyty na czarnym aksamicie, przykryty czarnym tiulem i szyty czarnymi nićmi. Szyłam go w grudniu i nic nie widziałam po omacku. Czasem te czarne kolory doświetlałam się jakimiś lampkami, więc technicznie to było duże wyzwanie, żeby tę piękną mgławicę uszyć, ale też efekt jest taki, że ciągle dostaję pochwały za to, jak on wygląda i że to w ogóle było możliwe uszycie czegoś takiego. Z tyłu za nami są 2 twoje prace. Czy mogłabyś opowiedzieć o jednej i o drugiej?
ich historię, co one oznaczają, jak są dla Ciebie ważne. Ta, która jest z mojej lewej strony, dobrze mówię, dobrze, to jest krajobraz. Ja bardzo często inspiruję się malarstwem. Lubię oglądać obrazy i tutaj to był taki właśnie przypadek, że spotkałam w internecie, na Instagramie panią, która maluje krajobrazy i tak mi się te krajobrazy spodobały, że pomyślałam sobie, że ja coś podobnego uszyję i to jest właśnie krajobraz przed burzą, który nie jest kopią obrazu tamtej pani, właściwie to tak z kilku inspirowałam się kilkoma tymi obrazami i ten uszyłam. On jest uszyty metodą konfetti, moją taką ulubioną, taką, z której jestem znana, która polega na tym, że z malusieńkich kawałeczków tkaniny usypuje się obraz, przykrywa się to wszystko tiulem, a potem bardzo gęsto przeszywa się wszystkie warstwy. To jest ten jeden obraz, a ten, który jest z tej strony, nazwałam go Dyspersja. To jest obraz, który uszyłam w zeszłym roku specjalnie na wystawę i uszyłam go z tkanin wyłącznie lnianych. Bardzo lubię len. Jesteśmy niedaleko Żyrardowa, zakładów lniarskich. W Żyrardowie jest fantastyczne muzeum, które organizuje wystawy patchworkowe i ma też obok tego muzeum jest fantastyczny sklep z lnami w przepięknych kolorach. Ja lubię ubierać się w ubrania uszyte z lnu, więc pomyślałam sobie, że tym razem uszyję obraz. Ten obraz to jest właściwie coś takiego, takie moje przemyślenia na temat mojego życia. Ja przez wiele wątków, jakie przewijają się w moim życiu, mam czasem kłopoty ze skupieniem się na jednym z nich, tak, żeby osiągnąć efekty zamierzone przeze mnie, bo rozpraszają mnie różne inne rzeczy. I ta dyspersja właśnie, to rozproszenie, chciałam je przełożyć na obraz, na to, że być może uświadomię sobie, że z dyspersji można osiągnąć skupienie. I to skupienie, które zamyka się w motywie koła. Dlatego tu jest kilka tych kół, ale jedno jest dominujące i jakby przyćmiewa trochę inne i tym się chciałam nauczyć, że zajmij się teraz jedną rzeczą, a te inne zostaw trochę na boku, przyjdzie na nie czas. Takie jest przesłanie tego obrazu. Ten patchwork powstał w ten sposób, że u mnie w domu był prowadzony, koleżanka moja prowadziła zajęcia, na których uczyliśmy się farbowania tkanin. Na stole stały słoiczki z różnymi farbami i gdy kurs dobiegał końca, to ja wzięłam wielką szmatę, żal mi było wylać te farby. Wzięłam taką duży kawał tkaniny i wycierałam zawartość tych słoiczków w tę tkaninę. Potem ta tkanina leżała sobie chyba z rok i myślałam, po co właściwie ją mam, aż mi przyszło do głowy, że ja na podstawie tych plam, które są na tej tkaninie, uszyję cały ogród. I tak się stało. Wypikowałam ten kawałek tkaniny w takie motywy roślinne, a potem jeszcze trochę podmalowałam farbą akrylową, ale tylko takie zrobiłam, to się nazywa przecierki chyba, takie przecierki na tym obrazie. I w ten sposób powstał quilt, który jest ukochanym quiltem mojego wnuka. I obiecałam Stefanowi, że jak będzie miał swoje pierwsze mieszkanie, bo teraz w pokoju mu się nie mieści ten patchwork, ale do jego pierwszego mieszkania dostanie ode mnie w prezencie ten patchwork, który powstał z resztek farby.
Twoja aktywność społeczna na zewnątrz, ona ma nie tylko charakter lokalny, ale opowiadałaś właśnie o akcji Serce od Serca, o szyciu poduszek dla kobiet po mastektomii. Skąd miałaś tą potrzebę, żeby ta twoja igła komuś tak realnie pomogła? To stało się oczywiście przypadkiem. Ja nie miałam takiego pomysłu, że teraz będę działać społecznie. Zaproszono mnie z moją wystawą patchworkową do Hiszpanii. Tej wystawie towarzyszyło właśnie szycie poduszek dla kobiet po mastektomii. Te poduszki, które zostały na okoliczność tej wystawy uszyte, zostały przekazane do Niemiec. Ja przed wyjazdem na tę wystawę poprosiłam moje patchworkowe koleżanki z całej Polski, żebyśmy uszyły takie właśnie poduszki. Te poduszki nie były wypełnione wypełniaczem, były takie płaskie poszewki, żeby mi się to zmieściło do walizki. Wzięłam ze sobą około 40 tych poduszek, pojechałam na tę wystawę. One bardzo się podobały, przekazaliśmy je do fundacji zajmującej się wspieraniem kobiet po mastektomii, a gdy wróciłam do Polski, to moje koleżanki powiedziały tak: Aniu, ty wozisz do Hiszpanii poduszki, one trafiają potem do Niemiec, a u nas w Polsce jest tyle osób, którym przydałyby się takie poduszki. Pomyśl o tym. No i moje myślenie zrealizowało się w ten sposób, że uszyłam takie poduszki, pojechałam do Centrum Onkologii w Warszawie, żeby spytać Amazonki, czy im się takie poduchy przydadzą. One zachwyciły się, nie znały tego pomysłu, chociaż on od dawna na świecie funkcjonuje i rozpoczął się kiedyś w Ameryce. Jak się okazało, że te poduszki są dobre dla Amazonek, to razem z moimi różnymi patchworkowymi i niepatchworkowymi koleżankami, różnymi osobami w całej Polsce zaczęliśmy szyć takie poduchy. W pierwszym roku działalności projektu, może jeszcze powiedzieć, że ten projekt nie miał żadnych formalnych otoczek. To była po prostu grupa osób, którym się chciało coś robić. Przez pierwsze 2 lata, liczyliśmy wtedy jeszcze, ile tych poduszek się szyje, uszyłyśmy w całej Polsce 14 000 takich poduszek. Potem przyszła pandemia, troszeczkę to wszystko się zaburzyło, ale cały czas szyłyśmy te poduszki. To początek tego projektu sięga 8 lat temu, on się zaczął. Na tej wystawie byłam 8 lat temu. Szyłyśmy dalej, szyłyśmy w sposób taki, powiedziałabym, formalnie niezorganizowany, a w zeszłym roku wiosną założyliśmy Fundację Serce od Serca. Istnienie tej fundacji pomaga nam w pozyskiwaniu środków na naszą działalność, bo nie powiedziałam chyba o tym, a to jest dosyć istotne, że my te poduszki rozdajemy. My nie bierzemy za nie żadnych pieniędzy, więc nie pozyskujemy pieniądze na tkaniny, na wypełnienie tych poduszek, żeby móc potem za darmo dać potrzebującym osobom. Panie zgłaszają się do nas za pośrednictwem Messengera, za pośrednictwem telefonu. Na naszej stronie www.serceodserca.pl są napisane warunki, jakie trzeba spełniać, żeby dostać tę poduszkę i jakie informacje nam trzeba przesłać, żebyśmy mogli taką poduszkę wysłać. Bardzo lubię tę pracę, ona daje mnóstwo satysfakcji. Dostajemy takie piękne listy od pań, które mówią, że te poduszki są nie tylko fizyczną pomocą, nie są tylko przyrządem rehabilitacyjnym, ale również wspierają psychicznie te panie, które są, powiedzmy sobie szczerze, najczęściej przestraszone tym, co je czeka, albo tym, co się im przydarzyło, czyli mastektomią. Te poduszki niosą, my mówimy, że zaszywamy tam swoje serce i dobre myśli i razem z tą poduszką przekazujemy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
Tutaj na Mazowszu mniej więcej raz na 2 miesiące spotykamy się w Domu Kultury w Aninie i na te szycia poduszek przychodzą różne osoby, takie, które nic nie mają wspólnego z mastektomią, ale również Amazonki, które z jakiegoś, kiedyś trafiły na nasz projekt przypadkiem, dostały takie serduszko, a potem przychodzą, żeby szyć serduszka dla innych. I one nam mówią, jak to psychicznie ważne było dla nich, że dostały wsparcie od jakiejś anonimowej osoby. Czy ta akcja zmieniła sposób, w jaki myślisz o szyciu? Czy to jakoś wpłynęło na to? Bo szycie nie jest formą ekspresji artystycznej, stało się nie formą ekspresji artystycznej, a taką realną pomocą drugiej osobie. I to jest zupełnie inna kategoria w ogóle działalności, prawda? Aktywności, że przechodzisz z estetyki, z pracy z estetyką na pracę taką, która fizycznie pomaga. Czy to jakoś zmieniło w tobie dużo w sposobie myślenia o tym, co robisz? Chyba nie. Właściwie tak się zastanawiałam, jak pytałeś mnie o to, to próbowałam znaleźć odpowiedź, ale to szycie serduszek wydaje mi się czymś, po tych 8 latach, wydaje mi się czymś takim naturalnym i tak mocno we mnie, tak jakby ten projekt sam był do mnie przyszyty nitką. A czy ono zmieniło podejście do tego artystycznego nurtu mojego szycia? Wydaje mi się, że nie. Niemniej w obydwu znajduję bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo radości dają mi obydwie rzeczy. Czasem jestem zmęczona. Jak zdarza się tak, że w ciągu jednego dnia dostaję 10 próśb o wysłanie poduszek, to myślę sobie, ojej, jak dużo. Ale to przechodzi, a zostaje wielka radość z tego, że można komuś pomóc. Mojego męża Eugeniusza poznałam przez internet. Bo jak ma poznać 60-letnia kobieta samotnego mężczyznę? Chyba na cmentarzu, tylko jak będzie chodził oglądać grób swojej żony. Jak się spotkaliśmy, okazało się, że Eugeniusz kiedyś prowadził wielką szwalnię i obiecał sobie, że nigdy, ale to przenigdy nie będzie się zajmował żadnymi szmatami. Gdy mu powiedziałam, że ja szyję patchworki, to po prostu się złapał za głowę i mówi: o nie. Ale to nie było na krótko, bo jednak się sobie spodobaliśmy, polubiliśmy się. Szybko zamieszkałam u Eugeniusza po jakimś pół roku znajomości i okazało się, że nie dość, że lubi to, co ja robię, to jest bardzo, bardzo zaangażowany w pomaganie mnie w tych sprawach związanych z patchworkami. Czasem to pomaganie ma taki wymiar, że ja siedzę przy szyciu i mówię: Gieniu, to na zakupy zrób takie i takie. Masz tam listę zrobioną i ja nie muszę odchodzić, bo on to robi. Czasem gotuje obiad, ale to są takie prozaiczne czynności. Ale ważniejsze jest to, że pomaga mi wieszać wystawy, że angażuje się, słuchając mnie chociażby o moich przeżyciach różnych patchworkowych. Dodatkowo jest świetnym mechanikiem, więc naprawia moje maszyny, reguluje mi maszyny. Ostatnio nawet doszliśmy do tego, że jakoś mi się niezbyt wygodnie wymienia igły w maszynach, więc jak mam taką potrzebę, to krzyczę: Gieniu! I Gienio przychodzi na pomoc. Gienek jest bardzo dumny z tego, co ja robię i bardzo go cieszą moje sukcesy. Taką charakterystyczną rzeczą jest, że jak znajdujemy się w różnych sytuacjach, gdzie jest nowe środowisko, ja powiedzmy poznaję kogoś, stoję, rozmawiam z nim, a Gienio tak dyskretnie wyciąga moją wizytówkę z kieszonki i mówi: proszę bardzo, to wizytówka mojej żony. On naprawdę myśli o mnie i myśli o tym, jak o moim zaangażowaniu w patchworki, wspierając mnie na każdym kroku. Ja jestem artystą, mechanikiem, mechaniki kwantowej, inżynierem.
Ja doceniam bardzo pracę i pracowitość Ani, bo to jest niesamowite. Natomiast patchwork to jest patchwork. No. Amen. Przyniosłam taki patchwork, który jest, my o tym w domu mówimy, portret przodków. Na tym patchworku jest mój mąż i ja, a historia była taka, że zapisałam się w czasie pandemii, zapisałam się na kurs malarski, taki online. Właściwie on był prowadzony za pomocą, nie online, był prowadzony za pomocą platformy Zoom. W tym kursie brało udział kilkanaście osób. Ja połączyłam się za pośrednictwem tej platformy z tymi osobami, ale nie mogłam sobie poradzić z dźwiękiem. Ja nie znam angielskiego. Cały opis w Zoomie był po angielsku. No zupełnie mi nie szło. 14 osób czekało na mnie, aż ja się podłączę, a mnie się to nie udawało. Więc zawołałam mojego męża, dobrze znającego angielski, żeby mi pomógł w tym uruchomieniu dźwięku. Mój mąż przyszedł, znalazł się na wizji w ten sposób, widziany był przez wszystkie te osoby. Coś tam pokombinowaliśmy wspólnie i głos się włączył. Ja tak się ucieszyłam z tego, że cmoknęłam siarczyście mojego męża w policzek. Wszyscy nam zaczęli bić brawo, no bo osiągnęliśmy taki zamierzony efekt i zabraliśmy się do malowania obrazów. Jedna z moich koleżanek biorących, potem się okazało, że zostałyśmy koleżankami, biorących udział w tym webinarze, namalowała obraz, na którym jesteśmy ja, mój mąż i kilkanaście osób przyglądających się, co to się tam z nami dzieje. Ona namalowała taki obrazek, a ja spytałam ją, czy mogłabym na podstawie tego obrazka uszyć patchwork. Ona się oczywiście zgodziła, bardzo się ucieszyłam. Uszyłam szybko ten patchwork, bo chciałam tę historię przenieść na tkaninę. Chciałam, żeby ona została z nami na dłużej. I to jest jeden z 2 patchworków, których ja nigdy nie sprzedam. Już miałam wielu kupców, wiele osób chciało, żebym sprzedała, ale nie, absolutnie nie. To jesteśmy my, to są ci ludzie, którzy czekają, aż my się połączymy z Zoomem i my tacy zadowoleni, mąż i ja. Często mnie pytają ludzie, czy moje patchworki można kupić. Można kupić. Zapraszam serdecznie na moją stronę szkołapatchworku.pl. Tam jest taka zakładka butik, gdzie można kupić patchworki, a można też kupić kursy, które przygotowałam. Kursy o pikowaniu, kursy o szyciu patchworków metodą konfetti, tą moją sztandarową metodą. Przyznam, że kiedyś nie myślałam, że tak będzie i nigdy nie marzyłam, że będę nauczycielką, a teraz przy tym, jak uczę szyć patchworki, to znajduję w sobie takie cechy, których nie spodziewałam się, że je mam. Bardzo lubię uczyć. Czasem sobie myślę, czy to nie tak się całe moje życie ułożyło, żebym ja właśnie wylądowała jako nauczycielka zawodu. Bardzo dużo radości mi daje to uczenie. Wielką przyjemnością jest dla mnie chodzenie na wystawy patchworkowe moich uczennic. Jak dowiaduję się, ostatnio byłam na takiej wystawie, w której moja koleżanka opowiadała, jak zaczynała swoją drogę patchworkową u mnie w szkole. I to
nie wiem, czy nauczyciel może mieć większą radość, jak jego uczniowie osiągają takie sukcesy. Mnie to sprawia naprawdę ogromną przyjemność i z wielką przyjemnością dzielę się wiedzą. Czasem moje koleżanki mówią, że gapa ze mnie, powinnam pisać książki, powinnam robić kursy, za które mogłabym wziąć dużo pieniędzy, a ja udostępniam wiedzę, którą mam w taki nieodpłatny sposób na moim blogu, na moim kanale w YouTubie, w różnych miejscach pokazuję, na czym polegają techniki, z których korzystam. I cieszę się, że mogę to robić i że ta wiedza komuś się przyda. To jest wielka satysfakcja. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za możliwość takiego bliskiego kontaktu z Twoją sztuką, która jest imponująca i która robi ogromne wrażenie. No i wiele sił twórczych na przyszłość, tak, żeby to wszystko było coraz piękniejsze i coraz mniej było do wyrzucenia tych tkanin, które przetwarzasz. Także bardzo gratuluję, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i cieszę się, że mnie zaprosiliście do tego cyklu. Na początek miałam trochę tremy, ale w trakcie realizacji tego filmu okazało się, że chyba niepotrzebnie. Teraz idziemy do miejsca niesamowitego, gdzie również jest prezentowany jeden z Twoich patchworków. Bardzo z przyjemnością go zobaczę. Tak, także jesteśmy w Koko Galerii. O, Ale kury śliczne, tak. różne. I proszę, i tutaj. Poznajesz? Ten. Poznaję. Niesamowite. A to są koleżanki. Twoje kursantki. Super. Bardzo ładnie. Zobacz. No Śliczne. naprawdę mam zdolne koleżanki. Ja w ogóle cała twoja galeria jest super. No ale Czy patchworki dodają urody. Chyba jedyna taka w świecie Tak, kurza galeria. tak. Super.